A my obserwujemy. Proszę bardzo. Dobrze. I co się stało? To jest tam milisekundy, tak? To się dokładnie tak. Oczywiście należy uwzględnić tutaj całą rezystancję wewnętrzną przewodów, instalacji elektrycznej domowej. Ale baterii, tak? Bo gdyby to po Wi-Fi podawało dane do naszego tabletu, no to by to było bardzo energożerne, że tak powiem. A tutaj mamy łączność Bluetooth, która praktycznie nie obciąża nam naszego akumulatora, a z perspektywy tabletu to sygnalizuje, że coś jest nie tak. My to sprawdzamy za pomocą tabletu zdalnie, czy tam coś się dzieje, i jeśli da się to zrobić zdalnie, no to wymieniamy to jakimś tam resetem zdalnie, ale jeśli to już jest hardware'owa sprawa, no to wtedy prosimy o przesłanie tego do nas. My za to płacimy, wymieniamy i wracamy. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich tych rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunków. I dzisiaj mamy dwie osoby, które coś wiedzą, albo przynajmniej czują, jak i gdzie w trawie piszczy i co zrobić, żeby można było żyć bez płacenia rachunku. Oczywiście zaraz każdy powie, no tak, ale za to trzeba zapłacić. Słuchajcie, czasami jest tak, że można napisać list do świętego Mikołaja, może na gwiazdkę to dostaniecie, ale tak czy inaczej trzeba wiedzieć, co chcecie. Także słuchajcie, mamy tutaj po mojej lewej stronie Michała. Po Michale będzie Tomek, przed Tomkiem jest Michał i słuchajcie, Michał mówi, że chciał jeszcze przetestować, sprawdzić, czy to będzie działało, a ja liczyłem, że to tak, wiesz, że się wysypiemy na próbie testach i w ogóle wysypiemy się. Niestety, ale nie udało się. Wszystko działa jak najbardziej. Dobrze. Widzimy przed nami inwerter firmy Deje. Dobrze. Jest to model 10 kW. Dobrze. Teraz tak, wiesz co, podejdźmy może bliżej, tutaj, tak. Mógłbym Cię prosić o to, żebyś tam tak przyklikał. Oczywiście. To jest podstawowy interfejs inwertera hybrydowego Deje. Skupmy się na podstawowych wartościach, takich jak przede wszystkim na przykład napięcie po stronie AC z sieci grid. Tutaj pokazuje nam 225 V, mamy moc oraz wartości prądu. Na razie jesteśmy w trybie off-grid, ze względu na to, że falownik jeszcze się nie zsynchronizował. Natomiast jak łatwo wywnioskować z wyświetlacza, idzie obciążenie na dom. Obciążeniem naszym, jakie właśnie podczas tych targów będziemy symulować, będzie to nagrzewnica o mocy niecałych 3 kW znamionowo oraz dwie lampki, na których będziemy symulować gwałtowne zaniki napięcia po stronie zakładu energetycznego. Warto się też skupić na tym, że mamy tutaj jeden z wiodących produktów na rynku, czyli baterię 15 kWh od firmy PowerLab, co spowoduje m.in. efekt ten, który Wam teraz pokażę. Zwróćmy uwagę teraz na bardzo kluczową kwestię. Doładowujemy sobie z sieci energię, doładowujemy sobie z sieci teraz baterię. Mamy te niecałe 5 kW poboru, dla falownika to jest nic. Możemy wejdziemy w szczegółowe analizy, zobaczymy, faza pierwsza pobiera w okolicach 3000 W, natomiast pozostałe dwie fazy są mniej obciążone, ze względu na to, że zasymulowaliśmy obciążenie właśnie domowe na jednej fazie i mamy to 2756 W. Pokażmy może nieco z szerszej perspektywy, żeby zachęcić widzów do obejrzenia całości. Mamy nagrzewnicę, oświetlenie, nagrzewnicę poniżej. I teraz zasymuluję w naszej rozdzielni do urządzenia all-in-one rozłączenie po prostu zasilania, symulację. Tu mamy zabezpieczenie obwodu z sieci, które dostarcza nam zasilanie z sieci. Ja go pstryknę, a może nagrajmy, jak się zachowa wtedy oświetlenie. Dobrze, to będziemy tutaj słyszeli za Twoimi plecami. Dokładnie. Trzask, a my obserwujemy. Proszę bardzo. Dobrze. I co się stało? To jest tam milisekundy, tak? To się dokładnie tak. Oczywiście należy uwzględnić tutaj całą rezystancję wewnętrzną przewodów, instalacji elektrycznej domowej, ale dzięki temu systemowi, który jest opracowany w tej instalacji, czyli bardzo dobrej baterii, ponieważ trzeba sobie przyznać jedną zasadniczą kwestię. Jeśli produkt, który będzie pracował z inwerterem, będzie niskiej jakości,
takiego efektu nie uzyskamy. Ze względu na to, że po prostu my nie będziemy w stanie podciągnąć tyle energii z tej baterii, aby dostarczyć zapotrzebowanie na oświetlenie i na nagrzewnicę, którą tutaj mamy cały czas podpiętą i symulowaliśmy właśnie po to, aby wszystkim niedowiarkom, że bo to małe obciążenie, bo to 2 kW, ok, wchodzimy do 3, a na targach pokażemy Wam obciążenie przy 12 kW. Także zapraszam na targi jak najbardziej. Dużo rzeczy będzie się działo na stoisku PowerLab. To się okaże po targach. Ale dobrze, okej. Wierzymy Ci na słowo. Jeżeli tak mówisz i jesteś... Znaczy przekonałeś mnie, nawet gdybym tego nie zobaczył. Dokładnie, to ja Ci wierzę. Proszę, wierzcie mi na słowo, mimo tego, że nie mamy podłączonej instalacji fotowoltaicznej. No, ze względu oczywiście na infrastrukturę budynku. Inwerter cały czas pracuje nam w pełnej swojej możliwości, pokazuje nam wszystkie funkcje, które jesteśmy w stanie z niego uzyskać. Między innymi skupimy się też na systemie System Work Mode i na systemie tak zwanym HEMS-EMS, który jest ostatnio bardzo popularny w związku z dotacjami, jakie producent, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje. Pamiętajcie, jest to jeden z nielicznych inwerterów na rynku, który ma tą funkcję sobie już zaimplementowaną. Nie ma potrzeby zakupu Co to jest za funkcja? Jest to funkcja aktywnego zarządzania energią. Przede wszystkim jesteśmy w stanie w tym miejscu wybrać sobie układ godzinowy, kiedy chcemy pobierać, kiedy chcemy oddawać tę energię do sieci. No i na podstawie tych danych przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jeden kluczowy aspekt. Mamy możliwość doładowywania banku energii z generatora. Nie musimy wykorzystywać do ładowania banku energii naszej sieci. Przy zaznaczeniu opcji generator, załóżmy tam w wybranych cyklach, jesteśmy w stanie naładować nasz bank energii z agregatu, ponieważ mamy dostępną funkcję podłączenia agregatu do inwertera. Między innymi jest to port generator, który służy do tego, że podłączamy generator, zrobimy z tego gniazdo Smart Low, które załóżmy w danych progach jest w stanie wysterować nam urządzenie zewnętrzne, na przykład obciążenie rezystancyjne, czyli grzałkę do podgrzewania wody lub dołączenie do systemu innego układu inwerterów. Takim najbardziej skomplikowanym i jednym z najbardziej popularnych rozwiązań, do których stosujemy DE przy inwestycjach hybrydowych, jest sprzężenie systemu z inwerterami firmy SolarEdge. Ze względu na to, że nie opłaca się demontować optymalizatorów mocy, wpinać instalacji stringowych, bezpośrednio łańcuchowych pod porty PV, mimo wszystko warto wtedy rozważyć podujęcie z inwertera SolarEdge do DE i w ten sposób zoptymalizowanie swojej instalacji i zabezpieczenie się na ewentualne zaniki napięć, gdzie cały system będzie pracował w identyczny sposób, tak? Po to baterie dostosowujemy do inwerterów wysokiej jakości, aby taki problem, jaki przed chwilą mieliśmy, czyli z tym zanikiem napięcia, proszę zobaczyć, nadal nie ma na inwerterze napięcia. Cały układ w domu pracował nam bez przerwy. To jest bardzo kluczowa kwestia. Proszę mi powiedzieć, ponieważ mnóstwo naszych tutaj oglądających widzów to są fani off-gridu. I teraz tak, czy w miejsce agregatu, tak, możemy podłączyć wiatrak? Czy jest jak gdyby to przewidziane, osobne wejście, coś? Można oczywiście wiele rzeczy można, jak najbardziej. To rozwój, co można? Ze względu na to, że jak najbardziej inwerter posiada funkcję tak zwanej wind turbin, natomiast kluczowym aspektem tego jest to, że jeśli uruchomimy wiatrak przez dodatkowy inwerter, wepniemy to trzyfazowo, to też będzie pracowało. Oczywiście nie ma problemu, ale producent DE wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów i stworzył takie rozwiązanie,
że turbinę wiatrową podpinamy do przetwornicy MPPT, która jest wydzielona tutaj na łańcuchu. Czyli jest osobna, MPPT osobny w środku jest, tak? Jest osobna. Układ MPPT jest zintegrowany z układem do paneli fotowoltaicznych. Jedynym minusem, jaki na pewno napotka się instalator albo inwestor, który będzie na własną rękę robił tego typu układ, jest to, że musimy utrzymać zakres napięć zgodny z kartą katalogową albo bezpośrednio z tabliczką znamionową inwertera. Jest to na tyle ważne, żeby mimo wszystko utrzymywać ten zakres napięcia, bo w innym przypadku po prostu nie będzie nam to pracowało. Więc tak, regulator będzie potrzebny do tego, aby turbina wiatrowa pracowała z inwerterem DE, ale jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ no, ku zdziwieniu wszystkim te wiatraki z inwerterami DE naprawdę dobrze pracują i przede wszystkim jeśli klient zakupi u nas układ DE, bateria, całe oprzyrządowanie, ponieważ też mamy w ofercie po to, aby właśnie klienci mogli zakupić cały osprzęt i komponenty właśnie w PowerLab, służymy pomocą w konfiguracji, z pomocą w doborze oraz zaprojektowaniu kompleksowej instalacji off-gridowej. Ile kW jest ten falownik? Ten na zdjęciu, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to 10 kW. DE występuje w mocach od 5 do 12 kW bateriami niskonapięciowymi oraz tutaj mówimy o modelach trzyfazowych oraz są serie od 3 do nawet i 16 kW jednofazowych, natomiast w Polsce sprzedawane są od 3 do 6 kW inwertery jednofazowe. Zalecam na domki letniskowe jako to całkowite off-gridy z instalacjami wschód-zachód, podłączenie do inwertera jednofazowego. Na jednej fazie mamy 6 kW, z bankiem energii 15 kWh, bo taki zalecam, żeby mimo wszystko ta klimatyzacja nam dobrze pracowała. Jesteśmy bardzo dużo wyciągnąć z całego układu. Może pokażę taką ciekawostkę. Właśnie. A może w ogóle całą szafę pokazać? Proszę bardzo. Okej. Tak. Spoko. No, wygląda zacnie. Dokładnie. Tutaj mamy całą aparaturę kontrolną. Oczywiście nie zapominamy o zabezpieczeniach. Warystorowo i skernikowy ogranicznik przepięć. Tutaj jest metodologia związana z bypassem inwertera. Kontrola faz, zasilanie. Teraz falownik pracuje w off-gridzie. Zabezpieczenie odbiorników. No i tutaj zasymulowane ograniczniki przepięć po stronie DC paneli fotowoltaicznych. Ważnym elementem, o którym bardzo wiele osób zapomina w naszym kraju, to jest zabezpieczenie baterii. Należy każdy obwód, który wchodzi lub wychodzi z inwertera, zabezpieczać. W naszym przypadku, w naszych instalacjach, które dostarczamy do klientów, jest to akurat bezpiecznik znanej i bardzo popularnej firmy ZBeny. Tutaj akurat konkretnie zabezpieczenie stworzone pod wysokoprądowy, akumulator i dzięki temu w momencie, kiedy chcemy uzyskać faktycznie te wyniki, które no, tutaj na wideo widzicie, to oczywiście nie jest nic spektakularnego. Jesteśmy w stanie tego typu przede wszystkim działania zrobić, bo wiadomo, rezystancja przewodów od baterii do akumulatora w przypadku systemów niskonapięciowych jest bardzo ważna. Czyli odcinek tych przewodów nie może też być 15-metrowy, jak załóżmy gdzieś tam widzicie na różnych forach. Nie, jednak system niskonapięciowy musi krótko, być blisko. Dokładnie tak. Jedno pod drugim. Straty są nam naprawdę niepotrzebne. Teraz tak, reasumując, bo chciałbym też w kilku słowach powiedzieć, żeby nasi widzowie zrozumieli. Tak, mamy tutaj za naszymi plecami, bo zawsze najłatwiej mówi się na przykładzie. Tak jest. Mamy 10 kW, 3 fazy. Tak jest. Dobrze. Bank energii 15 kWh z możliwością rozbudowy nawet i do 120. Także tutaj jesteśmy dużą instalację w stanie zrobić. Okej.
Dodatkowo na potrzeby targów, na których właśnie jesteśmy, zaimplementowaliśmy tutaj do budowy ładowarkę do samochodu elektrycznego jako dodatek po prostu Ładowarka jakiej jest mocy? Ładowarka tutaj jest 11 kW. Okay. Jest to po prostu dodatek, żeby pokazać, że taka szafa wstawiona w domu, podpięta. My jesteśmy w ogóle fanami Off-Gridu, tak? Tak jest. Jako dobry projekt. W związku z tym nas bardzo interesuje, jak to działa, właśnie nie podłączone do sieci, tak? Tak jest, tak jak natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że 99,99% naszych widzów, czyli jest nas może parę osób, które naprawdę są 100% bez sieci. Totalnie nie mają prądu takiego z sieci. Tutaj pod ten falownik możemy podłączyć tak. Możemy podłączyć turbinę wiatrową, to jest raz. Panele fotowoltaiczne. Ile stringów jest możliwość podłączenia? Mamy tutaj 3 łańcuchy, z czego 2 równolegle, tak? Ponieważ mamy 2 przetwornice MPPT. Kolejny atutem bardzo istotnym w przypadku off-gridowców, pozwolę sobie tak Was nazywać, to jest to, że możemy podłączyć agregat. Czyli w momencie sytuacji krytycznej możemy tak zaprogramować, kiedy dochodzi do tego zaniku napięcia. Poziom baterii nam spada poniżej tych, załóżmy, zadeklarowanych 15%. Śnieg jest na panelach. Robimy bardzo kluczowy problem na zasadzie odśnieżania paneli. Nie robimy tego. Po co? Mamy agregat ulokowany sobie, załóżmy te 60 metrów od naszego domu. Jeśli agregat jest wyposażony w system autostart, jak najbardziej łączymy go z naszym DE i wtedy w momencie, kiedy spadnie to napięcie, poziom naładowania tego naszego akumulatora, uruchamia nam się agregat, doładowujemy się do tych 40%, ile sobie tam wybierzemy. Następnego dnia wychodzi słońce, roztopi nam śnieg i doładowujemy już bezpośrednio nasz magazyn energii ze słońca. Także mimo wszystko możliwość rozbudowy tego systemu jest naprawdę ogromna. Należy też nadmienić to, że te inwertery można łączyć ze sobą równolegle. Więc jeśli chcemy zrobić system dużo bardziej bezpieczniejszy, zasilić nawet i tą pompę ciepła, to tutaj mamy możliwość na przykład korelowania ze sobą 2, 3, 4, nawet i 6 inwerterów DE. Jeśli chodzi o 6, no to tutaj mówimy wiadomo o przemyśle, tak? O przemyśle, który jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek zaniki napięć przez operatora. No, ale to mówię, kwestia już naprawdę na całkowicie inny film. W razie czego jestem do dyspozycji, piszcie do PowerLab i chętnie pomogę i udzielę Wam rad, jak taki system zbudować i chętnie dostarczymy wszystko. Super, Szej. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za to, że poświęciłeś swój czas i opowiedziałeś nam o tym, co masz najlepszego. Tak jest. Tak? No i co? I w takim razie lecimy dalej do Tomka i Tomek coś tam jeszcze tutaj nam poopowiada o magazynie, jak najbardziej, o baterii i tak dalej. Jak najbardziej. To co? Widzimy się w takim razie z Tomkiem. Do miłego. Miłego, cześć. No co? To teraz lecimy w takim razie z Tomkiem. Słuchajcie, piąteczka. Cześć Tomek. Cześć. Słuchaj Tomek, powiedz mi, czy możesz nam trochę coś opowiedzieć na temat banków energii, magazynów energii? Coś, co uważasz, że jest teraz trendem, jest modne, idziemy w tą stronę i zacząłbym, opowiedz parę słów na temat tego z Bluetoothem, bo powiem Ci, że byłem zaskoczony i bardzo mi się to podobało, bo o różnych cudach i wiankach nie jedna osoba z Was słyszała, a ja mam okazję zobaczyć, a jednocześnie mogę się Ciebie zapytać, co to jest, o co chodzi. Oczywiście, tutaj zastosowaliśmy w akumulatorze łączenie przez Bluetooth, nie przez Wi-Fi, dlatego żeby nie obciążać aż tak baterii, tak? Bo gdyby to po Wi-Fi podawało dane do naszego tabletu, no to by to było bardzo energożerne, że tak powiem. A tutaj mamy łączność Bluetooth, która praktycznie nie obciąża nam naszego akumulatora, a z perspektywy tabletu możemy spojrzeć i sprawdzić tak naprawdę, jaki jest stopień naładowania naszego akumulatora, jakie są pozostałe parametry. A możesz powiedzieć coś więcej, parę słów, zdań odnośnie tego, co on wyświetla, jak gdyby jakie parametry są, tak? Czyli co, 49 to jest procent naładowania? Procent naładowania, tak. State of charge, to jest angielskiego SOC.
Na samej górze widzimy jego nazwę konkretną, tak, czyli jeżeli ktoś sobie otworzy tą aplikację, to widzi, że to jest power labowy w tym momencie 12V 100 amperogodzinny nasz akumulator i widzimy, że tak, po pierwsze ten SOC to jest state of charge, czyli mamy 49%, a na dole po lewej stronie, także na tym niebieskim tle widzimy możemy tak palcem, nawet widzimy, palcem pokazujemy dobrze, tak, śmiało, tutaj mamy pozostałą pojemność, tak, czyli widzimy, że pozostało, no zgodnie z tym, co widzimy wyżej, nieco poniżej 50%. Powiedz mi, do czego czujesz, że można by było stosować tego typu rozwiązanie? No bo szczerze mówiąc, czasami to są takie bariery, które może nie do końca są nam potrzebne, chociaż ja czuję, że no, każdy właściciel akumulatora, który kosztuje trochę więcej niż 5 zł, tak? Tak. No chciałby wiedzieć, w jakim tam on jest stanie, tak? Dokładnie. Dzisiaj co się dzieje, jeśli mamy podejrzenie, że coś się dzieje u nas w samochodzie, że coś jest nie tak z akumulatorem, jedziemy do naszego znajomego elektryka, tak? I on podłącza tam maszynę, sprawdza, tak, jaki jest, czy on żyje, czy nie żyje, czy wymaga naładowania. A mając taką aplikację, jesteśmy w stanie sobie taką pierwszą analizę wykonać sami, tak? Czy nam się po prostu rozładował, czy jest naładowany, czy coś się z nim dzieje więcej. Jest to pierwszy taki, nazwijmy to sami dla siebie, jesteśmy doktorem, czyli oszczędzamy czas. Dobrze, dobrze. Znaczy mi się to podoba, no z racji tego, że gdybym miał coś takiego u nas w lesie przykładowo, to nie musiałbym latać po jakichś magazynach, shopach i sprawdzać, jak tam te akumulatory się mają. Tak, sprawdzać, jakie jest tam napięcie, tak, czy na pewno żyje, dokładnie. Akurat miałem taką sytuację z innego, teraz powiedzmy z własnego podwórka, ale samochód nam nie chciał odpalić, tak, po 2 dniach stania, no i już pytanie, tak, co, podpinamy, sprawdzamy, jaki jest poziom naładowania, a tu byśmy to widzieli wszystko z perspektywy aplikacji. Powiedz mi, jak to się dzieje w momencie, kiedy tych akumulatorów mamy 2, 3, 4, 5, 6, czyli ileś, to one się spinają, jak to jest w ogóle? Nasze magazyny, nasze produkty można łączyć szeregowo, oczywiście. Czyli tutaj na tym wyświetlaczu zobaczymy wtedy, powiedzmy, że nie jest wtedy 12, tylko jest 24, 36, 48, tak? Zobaczymy. Czy on przeczyta, czyli jeżeli połączymy je szeregowo, równolegle, to odczyta i przeczyta nam napięcie i pojemność. Dokładnie. Super. Także tutaj prosta, jasna odpowiedź, tak to w naszym przypadku działa. Okej. Tomek, słuchaj, to lecimy dalej, bo słuchaj, bo my tutaj mamy dookoła totalne, dokładnie, można powiedzieć, tak mięso, jazdę po prostu, tak? Ale cieszymy się, że możemy tutaj być, bo specjalnie na targi NX są 2 produkty, które dzisiaj jest premiera, no dzisiaj, jutro, tak, oficjalnie na starcie dla Ciebie i dla Twoich widzów prędzej pokazujemy, czyli nasze IO, o którym więcej opowie Michał, a także po raz pierwszy pokazany przez nas wysokonapięciowy magazyn energii. Dajesz z tym 20 kWh. Dobrze. Tutaj jest, proszę zobaczyć, jest zbudowany z segmentów nasza 20 kWh nasze dzieciątko wysokonapięciowe, a obok niego... Chodzi w jakim napięciu? Nie, tutaj tu cię nie wykpisz, nie tylko, że mamy, że jest ładny, tylko tak. 20 kW jest w środku, bateria, 20 kWh, tak. 20 kWh. Dobrze. LiFeP po 4. LiFeP, tak. My jesteśmy nastawieni na litowo-żelazowe ze względu na bezpieczeństwo. Są one ogólnie uważane w tej chwili na rynku za bezpieczniejsze, za niepalne. No i do domu zawsze czacha spokojniejsza, gdy mamy te zainstalowane. Dobrze, a pytanko jeszcze, poproszę Cię, powiedz mi wysokie napięcie, to znaczy tak, ile? Powyżej 180. Konkretnie tutaj określamy, że on pracuje w napięciu 180-600. Czyli pomiędzy 180 a 600 V. A 600 V. Tak. Czyli możemy go spiąć równolegle, po prostu podnosząc mu. Dokładnie. Jak gdyby, dokładnie, tak? I do niego już są dedykowane falowniki, oczywiście wysokonapięciowe. Dobrze, czyli taki falownik macie tutaj na miejscu? Tutaj mamy zainstalowany niskonapięciowy. Tam w tej szafie? Dokładnie. W IO jest niskonapięciowy, także na stanowisku w tym momencie wysokonapięciowego nie ma. O, dobrze, w porządku. Niedobrze, ale dobrze. Słuchaj, Tomek, powiedz mi w takim razie tak, mamy 20, tak. Wiemy, że od 180 do 600 zaczyna się zabawa. Tak. Fajnie, bo nie mamy strat. Tak? Dokładnie. Powiedz mi charakterystykę tego. Jeśli ktoś oglądałby po raz pierwszy i nie znałby się w ogóle totalnie, nie czaiłby klimatu, tematu, to wytłumacz tym naszym widzom, jak gdyby o co kaman z 12, 24, 36, 48, a jazda 180 a 600. O co tu chodzi? Okej. To może zaczniemy od tego, pokazałbym to na podstawie tych naszych korowych produktów, które już znają nasi klienci długo. Sprawdzone. Tak, sprawdzone. Jest to 15 kWh bateria niskonapięciowa o napięciu 48 V.
i obok niej mniejsza siostrzyczka, czyli 11 kWh. Tu jest 15, 11. Tu jest 15, 11. Dobrze. Dokładnie. I tak, my te baterie, one mają napięcie 48V, my je parujemy z niskonapięciowym, tak samo jak mówimy, zaraz dojdziemy dlaczego, niskonapięciowym inwerterem hybrydowym 48V, w nominale oczywiście, bo te niskie napięcie, ono tam uznawane jest mniej więcej do 60V, a następnym progiem jest, nazwijmy to, jest właśnie ten level 180-600V. Dlaczego stosujemy niskie napięcie, dlaczego stosujemy wysokie napięcie? Niskie napięcie jest generalnie bardziej bezpieczne, nazwijmy to w ten sposób, tak? Czyli jeśli coś nam się, uznamy, że dotkniemy się 2 rękami, nazwijmy to, zrobimy zwarcie, no to generalnie nas prąd kopnie, ale nic się więcej nie podzieje. To jest zalety niskiego napięcia. Natomiast do magazynowania większych ilości energii, no to już aby były mniejsze straty, jak sam powiedziałeś, już jest wymagane wysokie napięcie, dlatego już od 20 kWh i w górę staramy się tutaj przedstawić nasze rozwiązanie wysokonapięciowe. Dobrze, bo teraz tak. Inna gęstość energii. Dobrze, czyli tak, mamy 12, 24, 36 i 48. To są takie napięcia, przy których my pracujemy, mamy na co dzień, pokazujemy Wam i mieliście okazję je u nas na naszym kanale oglądać. Jednocześnie oczywiście sygnalizowaliśmy magazyny wysokonapięciowe, które też również są stosowane w samochodach. Oczywiście. Tak? Chodzi też o kwestię związaną z szybkim ładowaniem i tutaj w tym przypadku mieliście okazję oglądać to u pana Michała w Toruniu, a teraz dodatkowo dochodzi nam kolejne miejsce, które chwali się i pokazuje, że też coś takiego ma. Dokładnie. Długo nad tym pracowaliście? W ogóle jak to jest, jeżeli chodzi o kwestię Was? Czy Wy jesteście tutaj nasi, polscy, chińscy? Jacy Wy jesteście w ogóle? My jesteśmy nasi. Tutaj produkcja odbywa się w Polsce, w Warszawie. Koncepcja jest Jarka, którego już też miałeś okazję poznać. Tak. I co najważniejsze, oczywiście ogniwa mamy chińskie, mamy sprawdzonych dostawców, czyli Katla, EV i tym się chwalimy, tak? Bo mamy z nimi dobre relacje, cieszymy się z tych układów. Natomiast cała reszta, cała koncepcja, inżynieria odbywa się w Polsce i tak samo serwis tych baterii. Także jeżeli ktoś je zakupi, to u nas to nie musi się martwić tym, że ta bateria, jeżeli coś się podzieje, ona poleci za ocean i będziemy czekali pół roku, zanim będziemy w ogóle wiedzieli, co się z tym dzieje. Nie, serwis jest u nas w Polsce. Jeśli jakaś awaria, nie da się jej zrobić, nazwijmy to, nie da się ogarnąć tematu zdalnie, tak? Bo w pierwszej kolejności zawsze tak się staramy u klienta naprawić taką baterię. Jeśli się nie da, no to jest na nasz koszt odsyłana do nas, u nas jest ten serwis i oddajemy klientowi w pełni sprawną. Natomiast takich przypadków te baterie się nie psują. Nie ma. Od Was się nie psują. Nie psują. Nie. Słuchajcie, ja mam doświadczenie takie, właśnie jestem świeżo na etapie takim, że negocjuję odebranie paczki przesyłki, bo wiesz, zamówiłem, w sumie mogę mówić, słuchajcie, zamówiłem Lego dla córki, urodziny, to, tamto i przyszło prawie Lego. Czaisz, o co chodzi? To przyszły klocki, tylko że na tych wypustkach nie było Lego napisane i w związku z tym teraz jest jazda, dokładnie. Natomiast w związku z tym, że to jest taka nasza trochę wspólna wtopa i moja i córki, ponieważ ona sobie zażyczyła, że ten link wysłała, mówi tata, słuchaj, to, tak? Natomiast tata się nie popisał tutaj i nie sprawdził. No i okazuje się, że chcąc odesłać klocki, to słuchajcie, paczka taka, tam nie wiem, jakiś tam wymiar X, powiedzmy 200 odesłanie. Tak? I oni mi przyjmą to później, tak? Tylko że na nasz koszt, jak gdyby trzeba to z powrotem tam wysłać nie, w sumie to nie za wielką wodę. No ale dobra, okej, na Daleki Wschód. Teraz tak, tutaj macie na miejscu. No dobra, okej. Tu akurat po takiej akcji, jakiej jestem dosłownie teraz na świeżo, to dla mnie to jest mocny argument. To do mnie przemawia, że coś jest pod ręką. Dokładnie. Jesteśmy pod telefonem. Serwis, tak jak mówimy, działa w Warszawie. To jest ważne, tak, że my jesteśmy pod tym telefonem naprawdę. Nie dodzwonicie się i tam nie będzie jakaś tam automat i tak dalej. Zawsze jest ktoś z naszego zespołu, kto tam czuwa nad tym telefonem. Mail też obsługują prawdziwi ludzie, nie automaty. I tym się charakteryzujemy szybkością reakcji. Super. Pytanie jest teraz takie. Nadal te tutaj, czyli tą 11 i 15 będziecie mieli w swojej ofercie sprzedaży, Oczywiście. My dlatego zdecydowaliśmy się na pójście również wysokonapięciowe rozwiązania ze względu na zapytania z rynku. Ponieważ mamy też zapytania na 100 kWh, magazyny 200 kWh. No i oczywiście
nasze, tak jak wiecie, nasze magazyny można łączyć szeregowo, tak? Czyli możemy do 16 sztuk połączyć i 15 i 11, tak? Takie mamy warunki techniczne. Do ilu sztuk można? Do 16. Do 16 szeregowo Czyli łączyć. można przemnożyć to do 16, tak? Tak. Czyli czy dobrze rozumiem? W razie czego mnie popraw? Myślę, że się nie mylę. Gdyby nawet któryś z ogniw albo któryś jak gdyby padł, możemy go po pierwsze wyserwisować, czyli Dokładnie. w środku, w tej gdzieś 11 czy 15 możemy część z tego wymienić, jak mi się okazało, bo wy to sprawdzicie. My sprawdzimy, tak. I najważniejsze, my sprawdzimy, w którym z tych to się podziało, tak? To Dobrze. nie jest tak, że cały system pada. Tak, okej. Tak. Jedna bateria, nazwijmy to, sygnalizuje, że coś jest nie tak. My to sprawdzamy za pomocą tabletu zdalnie, czy tam coś się dzieje i jeśli da się to zrobić zdalnie, no to wymieniamy to jakimś tam resetem zdalnie, ale jeśli to już jest hardware'owa sprawa, no to wtedy prosimy o przesłanie tego do nas. My za to płacimy, wymieniamy i wracamy klientowi. Ilość cykli? 6000. 6000. 6000 przy niskonapięciowy. Przy nisko, a przy wysoko? Tak. Przy wysoko również w tych okolicach. Również jest to okolic ponad 6000 pełnych cykli. Dobrze. Czyli jest bardzo, bardzo duża szansa, że jeśli ktoś wyskoczy ze złotych monet, tak, to będzie w stanie żyć bez płacenia rachunku. Słuchaj, Jest szansa. Jest szansa? Słuchaj, Jest. jeden z widzów pod komentarzem napisał tak, ale dobre, wiesz, no bo to wiadomo, że tak trochę śmiesznie to zabrzmiało. On mówi tak: stary, jak można żyć bez płacenia rachunku, to ja kupię sobie węgiel, wagon węgla, no nie, no i też będę żył bez płacenia rachunku. I powiem wam, że ten widz, geniusz, podejrzewam, być może zrobił to, bo jeżeli zrobił to 2 lata temu, słuchaj, no to naprawdę dobrze przyciął, co? Jeżeli wtedy zorganizował sobie węgiel o takiej jakości, jaki wtedy był i ma ten wagon, no to fajnie. No nie? Bystry gość, naprawdę. Ten, który napisał ten komentarz, nie tylko, że żyje bez płacenia rachunków teraz, w tej chwili, to jeszcze na tym zarobił. Słuchajcie, my widzimy się w takim razie na kolejnych odsłonach. Mam nadzieję, że jeszcze nas tutaj zaprosicie, tak? I że będziemy mogli sobie u was tam przez rękę popatrzeć. Oczywiście zapraszamy i zachęcamy do tego, że jutro będzie u nas bardzo dobra kawa na stoisku i oczywiście woda, żeby się napoić, jeżeli ktoś będzie spragniony podczas tutaj tych podczas zwiedzania tych kilku hal. Tak. Wiadomo, D24 zapraszamy. Power. Super. Materiał się ukaże po targach. Bardzo was było widzieć na targach. Mamy nadzieję, że wam smakowała kawa na naszym stanowisku. Słuchajcie, także jakby co, widzimy się na kolejnych odsłonach. No i co, i jakby zapraszamy, jakby co, no to wychodzi na to, że jeśli znajdziecie w necie, jak gdzieś pewnie jakieś linki, te najważniejsze linki ja z reguły zawsze staram się wrzucać pod spodem, pod filmem, także jakby co, zapraszam. No Tomek mówi, że odbierają telefony, także gdyby ktoś z was coś tam miał jakieś pytania, to śmiało dzwońcie w takim razie. To co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Na razie. Cześć!